1986 roku Jan Wilkowski stwierdzał: od pewnego czasu przestałem jeździć po Polsce i świecie po to, aby oglądać to, co tworzą inni. W festiwalach biorę udział tylko wtedy, kiedy pokazują swój spektakl, a potem zaraz zmykam do domu. Mój teatr istnieje w Białymstoku i tam rodzą się moje pomysły. Takie konfrontacje jak Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalkowych w Bielsku-Białej to świetna okazja do porównań dla krytyków i publiczności. Lalkarzom z takiego nagromadzenia pomysłów pozostanie tylko chaos. Uważam, że sztuki trzeba szukać w sobie. Tak zwana wzajemna inspiracja to tylko ściąganie pomysłów. Wypowiedź ta z roku 1986 poświadcza, że Wilkowski był wtedy artystą świadomym, bardzo świadomym siebie, tego co robi i doskonale rozumiał, czym sztuka tak naprawdę jest. Nie jest kopiowaniem innych pomysłów, cudzych pomysłów, nie jest taką prostą, bezpośrednią inspiracją tym, co wymyślili inni. Sztuki szuka się w sobie. Wilkowski potrafił w sobie odnaleźć sztukę, potrafił też przedstawić swoją wizję świata, swoje spojrzenie na rzeczywistość publiczności teatralnej. Potrafił to zrobić w sposób wyjątkowy, wszechstronny i bardzo twórczy, prawdziwie artystyczny. Drugi ciekawy aspekt tej wypowiedzi to stwierdzenie: mój teatr istnieje w Białymstoku i tam rodzą się moje pomysły. Wilkowski w Białymstoku się odnalazł. Od połowy lat 70. było to faktycznie jego główne miejsce pracy i aktywności twórczej. Dzięki Krzysztofowi Rałowi, dyrektorowi Białostockiego Teatru Lalek, miał możliwość reżyserowania na białostockiej scenie. No i przede wszystkim stał się pedagogiem nowo powołanego Wydziału Lalkarskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Odnalazł się jako pedagog. Stał się pedagogiem bez mała wybitnym, którego talenty w tej kwestii wspominane są do dzisiaj. Potrafił zjednać sobie studentów, potrafił pokazać im świat teatru, potrafił ich zainspirować. Co istotne, studenci także inspirowali jego. Dzięki temu w Białymstoku powstały dwa naprawdę ciekawe przedstawienia, będące właśnie owocem pracy w Akademii, to znaczy Wielki Iwan oraz Pastorałka z drugiej połowy, a raczej z końca lat 70. sztuki. W nich Wilkowskiemu udało się osiągnąć naprawdę ciekawe efekty. Wykorzystał ogromną energię młodych ludzi, którzy dopiero wchodzili w profesjonalny teatr, wszedł z nimi w twórczy dialog i zaproponował przedstawienia bardzo różnorodne w charakterze, nowoczesne, żywe, które nie były tylko takimi dyplomami poświadczającymi umiejętności warsztatowe przyszłych lalkarzy. Były to spektakle pełnowymiarowe, pełnowartościowe, w których zarówno on, jak i młodzi adepci sztuki teatralnej mogli się wykazać. Były to przedstawienia dynamiczne, przedstawienia łączące w sobie techniki lalkarskie z żywym planem, no i przede wszystkim przedstawienia bardzo współczesne, w sensie takim, że Wilkowski nie bał się odnosić rzeczywistości, która przedstawiona była w obu tekstach, do bieżącej rzeczywistości Polski drugiej połowy lat 70. Uwspółcześnienie tych tekstów sporo dało i podobało się zarówno krytykom, jak i publiczności. Niewątpliwie na szczególną uwagę zasługują dwa przedstawienia z lat
80., z lat 1984-86, czyli Zielona Gęś, a więc wybór utworów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego oraz Decameron 8.5 na podstawie słynnego średniowiecznego dzieła Boccaccia. W nich Wilkowski pokazał w pełni swoje umiejętności. Stworzył dwa mistrzowskie przedstawienia, niezwykle dynamiczne, niezwykle bogate, jeśli chodzi o środki wyrazu, łączące w sobie teatr przedmiotu, klasyczne techniki lalkarskie, jak też żywy plan, spektakle nad wyraz plastyczne, operujące wieloma skojarzeniami, bardzo metaforyczne w charakterze, skrzące humorem, skrzące erotyką. Decameronem de facto Wilkowski pożegnał się z teatrem. Po 1986 roku w zasadzie nie reżyserował. Możemy powiedzieć, że pożegnał się z teatrem w wielkim stylu. Pożegnał się z teatrem jako artysta w pełni twórczy, artysta w pełni mocy twórczych, artysta, który ma naprawdę wiele do powiedzenia i na tym etapie niejako rozstaje się z publicznością, pokazując swoją wielkość, troszeczkę oczywiście pozostawiając publiczność z poczuciem niedosytu, czekającą na kolejne sztuki. Wyjątkowe pożegnanie z teatrem i wyjątkowe dzieła, dwa dzieła, które wpisały się nie tylko w historię białostockiej sceny, ale przede wszystkim w historię teatru lalek w Polsce.